Ten materiał został przygotowany wyłącznie w celach analizy historycznej wydarzeń z przeszłości. Nie ma na celu obrażania jakiegokolwiek narodu ani państwa. Z szacunkiem odnosimy się do współczesnej Polski i narodu polskiego. Dziś Polska jest naszym przyjacielem i sojusznikiem, a my szczerze cenimy wsparcie oraz partnerstwo między naszymi krajami. Dziękujemy za zrozumienie. Witam, u nas żółta moneta. Szczęśliwego nowego roku 26. Dziwen, nie zawaliłem, to fraza, która należy do Stepana Andriowicza Bandery. O, mówią, że nie do końca. Ona do niego należy, a mu ją przypisują. No i tak poszło w lud, że ona już do niego należy. O to, o czym chciałem, od czego chciałem w ogóle zacząć rozmowę, że Stepan Andriowicz Bandera, on dla mnie nie jest już postacią historyczną, to jakiś po prostu mem, legenda, tyle mitów, fejków się do niego przykleiło. Spróbujmy ogarnąć, krótko mówiąc, co to za człowiek, w jakich czasach żył, jaka była jego motywacja, by robić to, co robił. I dla wielu naszych rodaków to wciąż z jakiegoś powodu niejednoznaczna postać. No to dawaj, wstęp, tak jak lubisz, o Stepanie Andriowiczu Banderze. Ojciec nasz ukochany Bandera, Ukraina. Nie ten nierymowany wstęp. Tak, patrz. Po pierwsze, no, Bandera stał się bardzo zdemonizowaną postacią, tak go wykreował Związek Radziecki, a na Ukrainie bardzo go idealizowaliśmy. A prawda leży gdzieś po środku. Tam kiedyś szukał go Stepan Ramzan Kadyrow. Stepan W górach. Tam u siebie na Kaukazie, tak, Rosjanie wciąż go szukają i czasem go znajdują. Nawet znaleźli miasto w Mołdawii, które nazywa się Bendery, tak? I dlatego z jakiegoś powodu u nas Stepan Bandera, często można usłyszeć, że on u nas jest Bendera, Biendiera. Bindera. Tak, no, miał kilka różnych pseudonimów. Przecież się ukrywał. Miał, powiedzmy, No nie sądzę, żeby kiedy szyfrował swoje nazwisko w Niemczech, to po prostu pomyślał, nie, ja zmienię literę. Rosjanie są tak głupi, że teraz, no ja jestem Bandera, no to teraz wpiszemy w dokumentach Bindera i oni po prostu patrzą w te dokumenty i mówią konspiracja, co to za człowiek. kto to, tak. I jeszcze takie doklejane wąsy u niego, wiesz, kupione prosto w sklepie z żartami zawieszone. Trzeba zacząć od tego, jak my go sobie wyobrażamy. My, Ukraińcy, tak? Ukraińskie masy ludowe. Jak go sobie wyobrażają Rosjanie. No, tam wszystko jest jasne. On jest wszystkim najgorszym, co można, wiesz, wymyślić przeciwko ludzkości. Pił krew rosyjskich ludzi, był kolaborantem faszystów, narodowych socjalistów. Właściwie prawie że sam przyjaźnił się z Hitlerem, prawie że nie opracowywał wszystkich planów, jak zniszczyć tych wszystkich Moskali na noże. Tak, ale w rzeczywistości Bandera, mimo że jest ta pieśń Ojciec nasz Bandera, słyszałem jakieś 2-3 miesiące temu, jak Arestowicz mówił, a dlaczego ojciec to Bandera? Ojciec to Szuchewicz? I właściwie się z tym zgadzam, ponieważ Bandera nie był wojskowym i przecież nie był w UPA, nie miał żadnego udziału w jej powstaniu. Ale tak się przyjęło, że w narodzie mówimy banderowcy, albo benderowcy na tych wszystkich ukraińskich rewolucjonistów, z lat 20., 30., 40., 50., którzy walczyli o ukraińską niepodległość z bronią w ręku. A Bandera to u nas ideolog, mózg. To znaczy to człowiek słowa, który wiele zaprojektował i był takim źródłem, że tak powiem, działań w tej organizacji, w organizacji ukraińskich nacjonalistów, bo był teoretykiem. To po pierwsze. I u nas w narodzie tak się złożyło, że myślę, że od dziecka słyszałeś słowo Bandera albo Bendera, prawda? I to w jakimś negatywnym aspekcie. 100% w negatywnym opowiem historię. Później, tak, to ważne, żeby o tym porozmawiać, tak? I w negatywnym, albo właśnie w negatywnym, no rozumiesz, no to Ukrainiec, rewolucjonista walczył o ukraińską niepodległość, ale niezrozumiały ogólnie. I jeśli spojrzeć, gdzie stoją pomniki Stepana Bandery, na zachodzie Ukrainy, czyli tam, czyli on jakby utożsamia się, tak się stało na Ukrainie, że utożsamia się go z Zachodem, utożsamia się go z zachodnimi Ukraińcami, właściwie z nimi tam, z cerkwią grecko-katolicką można powiedzieć. I pojawił się taki problem, że nawet gdy Ukraina odzyskała niepodległość i pojawia się nasz panteon bohaterów, tak, tutaj i Iwan Mazepa pojawia się u nas jako bohater, Moskwa była przeciw i zaczynamy mówić o Stepanie Banderze. On jest w zasadzie ikoną dla ukraińskich nacjonalistów.
Szerokie masy bardzo go nie rozumieją, a jeśli coś o nim mówią, to nie wiedzą, kim jest, tylko po prostu mówią Bandera, bo on nasz, on przeciw Moskalom, a wszystko, co przeciw Moskalom, musi być słuszne. Okej. Dajmy ludziom trochę kontekstu czasowego. Kiedy urodził się Stepan Andriowicz Bandera? W jakiej rodzinie urodził się Stepan Andriowicz Bandera? Jak w ogóle wyglądała jego młodość, dzieciństwo? Jak kształtował się ten człowiek? Jest jego autobiografia, on ją napisał. Pisał pokazywał siebie, swoje życie, to ma jakieś 20-30 stron, tam wszystko jest tak krótko opisane i wszystko jest opisane w duchu, jak samo sobie mówi, tak, urodziłem się 1 stycznia 1909 roku we wsi Uchrynów Stary w powiecie kałuskim w rodzinie księdza cerkwi grecko-katolickiej. Czyli widzimy, w rodzinie księdza. I jego matka też urodziła się w rodzinie księdza, czyli jego dziadek też był księdzem. Czyli co tutaj? Tutaj od razu Bóg i Ukraina. Jak opisuje, dorastał już w ruchu patriotycznym, czyli był nazistą od samego początku. Brawo. Według moskiewskiego paradygmatu. Nazista z krwi? Nazista z krwi, tak? I wyobraź sobie, był jeszcze mały, poszedł do gimnazjum, w Stryju. I w tym gimnazjum już dołączał do różnych kółek ukraińskich ruchów. To była młodzież, taka nacjonalistyczna młodzież. Dlaczego? W jakim kontekście się znajdujemy? Rozmawialiśmy o Pawle Skoropadzkim, a jego opozycjoniści obalili Petlura, Wynyczenko, Chruszewski i tak dalej. Posiedzieli tam 3 tygodnie w Kijowie i musieli uciekać dalej na zachód. I tu się tak stało, że Szymon Petlura, to było tajne, dogaduje się z Józefem Piłsudskim, z władzami Rzeczypospolitej Polskiej. To główny w Polsce? Tak, Józef Piłsudski, marszałek, prezydent. I dogaduje się w sprawie pomocy wojskowej. A Polacy to nie Niemcy. Niemcy od Ukrainy potrzebowali chleba, czyli żarcia. A Polacy czego chcieli? A potem Polakom potrzebna jest ziemia. Lwów to polskie miasto. Rozumiesz? Albo rozumiesz. To są nasi obecni przyjaciele, prawda właśnie? Teraz przyjaciele, tak? Cóż, jak to ujął kiedyś mój kumpel komik, nasi przyjaciele to ci, którzy akurat w tej chwili nas nie mordują. Bo jeśli spojrzeć na wszystkich naszych przyjaciół, to były w historii takie okresy, były bardzo różne okresy. To historia. Historię trzeba zostawić w przeszłości, pamiętać o niej, rozumieć, ale nie rozdrapywać. I co się wtedy dzieje? Żeby zrozumieć, w jakiej atmosferze dorasta już młody Stepan Bandera. Szymon Petlura dogaduje się w sprawie pomocy wojskowej ze strony Polski. A oni przecież chcą cały Zachód. Wołyń, Galicja. I rozumiesz, oni przychodzą, wyzwalają Kijów. Uroczyście wchodzą do Kijowa już nie Niemcy, a Polacy. Ale potem bolszewicy ich wypierają i oni uciekają aż do samej Wisły, do Warszawy. I tam był tak zwany cud nad Wisłą, tak nazywa się ta bitwa. Zwyciężyli. Byli tam też, Co to znaczy cud nad Wisłą? no bo myślano, że nie wygrają. Bolszewicy tak napierali, że nazwano to cudem. No rzeczywiście, Nie, musisz po prostu zrozumieć, z kim gadasz. Z takim oto degeneratem myślałem, że cud nad Wisłą to jakiś jogurt, no wiesz, coś związanego z jogurtem, że po prostu ktoś coś zrobił. bolszewicy zobaczyli jogurt i się zatrzymali. Tak, mówią. Dobra, dalej już absolutnie nie idziemy, nie wolno nam, to już jest zdrada, naprawdę poważna zdrada. Tak, i cud nad Wisłą. Jogurtu nie wolno, my tylko to, co kurde w lesie zebraliśmy, korzonki zaparzyli, łapciem zamieszali nam dobrze. A to, co słodkie, mleczne, fuj, obrzydlistwo. Burżuazyjne. Myślę, że mniej więcej taka logika mogła powstać wokół jogurtu w ogóle w zasadzie. Swoją drogą, jest też film, nie pamiętam tytułu, może tak się właśnie nazywa. 1920 Bitwa Warszawska, polskiej produkcji, tak? Nakręcili. I ciekawy. I nawet fajnie tam pokazali jednego bolszewika, jakiegoś komisarza czy kogoś, jak wchodzi do dawnego pańskiego dworu i po prostu wchodzi, siada na stole i postanawia na tym stole załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Siedzi taki, wywołuje go. Myślę, co to za bzdura, niby demonizacja. A guzik tam, żadna demonizacja. Dziś podczas okupacji zobaczyliśmy, jak mieszkali w domach Ukraińców. Po pierwsze. I po drugie opowieści z I wojny światowej, jak bolszewicy okupowali część Finlandii. Opisany jest tam pewien majątek też, wszędzie do kominka nasrali. To znaczy na schody, czyli to jakaś taka mentalność. Dobra. Znakują terytorium. Tak, znakują terytorium, pal licho tych niewolników. I Polska dogaduje się ze Związkiem Radzieckim, no wiecie, pokój. I według traktatu cały Zachód, wyobraź sobie, od Wilna, Wilno, Grodno, Brześć, Lwów, Łuck, aż po Tarnopol, prawie do Żytomierza, to wszystko była Rzeczpospolita Polska. U nich nazywa się to Kresy Wschodnie.
I tutaj pojawia się nasz bohater. Ale kiedy się urodził, był w składzie Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Czyli te ziemie należały do Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Potem, gdy miał już kilka lat, no to 1918, 17, 18 ogłoszono Zachodnioukraińską Republikę Ludową. I on już jako mały dorastał w tych ideach, że Ukraińcy walczą o swoją niepodległość. Tak, oto jest Zachodnioukraińska Republika Ludowa, która powstała na terytorium korony austro-węgierskiej. Później te ziemie trafiają po prostu do Rzeczypospolitej Polskiej. I Polacy obiecali nadać ogromne terytoria. A wyobraź sobie, no tak, w mieście, tam w Lwowie, w miastach mieszkali Polacy, ale przeważająca część, ludność wiejska to Ukraińcy. Co tak od średniowiecza się ciągnie i ciągnie. To jest nasza ziemia. Ukraińców było dużo, na przykład w Chełmie, w Przemyślu, w wsiach było wielu Ukraińców. Cóż, oni pozostają tam i teraz, ale tacy bardziej spolonizowani. I Polacy obiecali autonomię. No, naobiecywali. Niczego nie było. I tutaj powstaje w 1929 roku Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. I co to oznacza? Dla Rzeczypospolitej Polskiej, dla władz Polski to byli terroryści. Czyli no w zasadzie terroryści. Już automatycznie. Automatycznie, bo są przeciwko porządkowi. I w 1930 roku zaczęła się tam polityka pacyfikacji. Właśnie to słowo pacyfikacja, czyli rozumiesz, trzeba było nas poskromić, tak. I zamykają szkoły. To jeśli na nasze przełożyć uspokojenie. Uspokojenie, tak. Cóż, pacyfikacja też można powiedzieć. To łacińskie słowo, tak. Pax to pokój, tak. Podejrzewam, że to krótko mówiąc nie była jakaś hipisowska historia, co? To nie hipisowska historia. Nie weszli Polacy tak po prostu z ziołem. Peace, wszystko, pokój. Żyjmy w pokoju. Pacification. Nie. Ukraińców w wioskach, w szkołach zmuszano do mówienia po polsku. Ukraiński był tam zakazany. Nie można było tam. I wydawnictwa zeszły już do minimum. I no wyobrażasz sobie, tam nie można używać języka ukraińskiego. Tam edukacja przestała być w języku ukraińskim. Czyli, i to oczywiście nie podoba się ukraińskiej ludności, która jest dominującym narodem na tej ziemi. I tutaj ukraińscy nacjonaliści to przecież weterani I wojny światowej. To Jewchen Konowalec, rozumiesz, to Melnyk, Andrii Melnyk. Konowalec. To wszystko koledzy między sobą, tak? I rozumiesz, trzeba coś zrobić. I oni tworzą tę organizację, która w sumie była jedyną rzeczą, która mogła jakby walczyć przeciwko Polsce. I ich taktyką był terror, ale nie terror przeciwko ludności cywilnej. Mogli obrabować tam urzędy pocztowe, tam bank na przykład, co nie? I doszło do tego, że zabili jednego z kierowników pacyfikacji, ministra spraw wewnętrznych. No wyobraź sobie teraz w Rosji, no wyobraźmy sobie taką scenę, że Rosja, no tam są Ukraińcy na Kubaniu na przykład, tak? Oni są świadomymi Ukraińcami i ich autonomię, w ogóle tam język, zakazano. I oni tworzą OUN, tak? No. I wyobraź sobie, zabijają kogo oni tam mają? Ministra spraw wewnętrznych teraz. Taki Szojgu. Wyobraź sobie, nacjonaliści ukraińscy stworzyli organizację i Szojgu. W Rosji, gdzie wszystko jest kontrolowane, to przecież koszmar. Do ministra dotarli, rozumiesz? O to, co działo się też w Polsce. Zadam takie pytanie. Mówisz, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, podziemna organizacja, Jewchen Konowalec, jej szef. Zawsze mnie ciekawiło, a za jakie w ogóle, no teraz po prostu często o czym się mówi, że wszystkie nasze rządy, armia, wszystkie organizacje, to wszystko jest sponsorowane przez Zachód, Ameryka wpłaca tutaj pieniądze. A oni tam w Rosji tak bardzo się tego wszystkiego boją, że mają tam agentów zagranicznych. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że jeśli przyszły ci jakieś pieniądze z Litwy, to już proszę bardzo, jesteś jakimś zagranicznym agentem. Za jakie pieniądze istnieli wtedy? A, i co więcej, oni twierdzą, że cała ta idea nacjonalistyczna, to nie my wymyśliliśmy, to austriackie służby specjalne nam tu wszystko uformowały. Za jakie pieniądze? Czyim kosztem to wszystko istniało? Za pieniądze masonów. Dziękuję za odpowiedź, za szczerą, uczciwą, obiektywną odpowiedź. Nie no, tak naprawdę jako organizacje tego typu, no to nie jest jedyna organizacja na świecie, która, no powiedzmy, o takim charakterze istniała. I przeważnie są to własne pieniądze, czyli członków organizacji, tak? Gdzieś znajdowali się sponsorzy, czyli no wyobrażasz sobie, ilu jest nieobojętnych Ukraińców. To przecież na przykład OUN to organizacja, która faktycznie mogła stawiać opór. I pierwszą rzeczą, którą robili, to przeciwko Polakom, a także przeciwko propagandzie radzieckiej na terenach zachodniej Ukrainy.
I istniały już także rozległe struktury podziemne na terytorium samego Związku Radzieckiego. Ale no teraz nie o samym OUN, a o samym Banderze. I wyobraź sobie Bindera, którego Ramzan szuka, o którym do dziś jakieś Rosjanki piszą na TikToku, nagrywają: Ty, Bindera, zatrzymaj się tam. Ile Rosjan może ginąć, Ukraińców i Rosjan. Bindera już się zatrzymał w 1959 roku. Niestety właśnie go zatrzymali. Tak, ta droga hamowania była po prostu bardzo długa. Wyobrażasz sobie. I tak sobie myślimy, że skoro Ukraińcy go idealizują, że jest bojownikiem, wielkim bojownikiem na przykład, tak, jest bojownikiem, ideowcem, teoretykiem, wniósł ogromny wkład w ukraiński nacjonalizm w latach 20., 30., 40. i 50., ale on przesiedział w więzieniach, w celach więcej, no w zasadzie, niż na wolności w pewnym okresie. Taki, krótko mówiąc, Nelson Mandela. I on kiedy zabili przecież tego Pierackiego, czyli ministra spraw wewnętrznych, no ministra, Tak się nazywał ten minister? tak, Bronisław Pieracki. Zabili go, tam przecież sądzili, nie pamiętam dokładnie, do 20 czy nawet więcej organizatorów. A Polakom udało się tam przez swoje kanały znaleźć dokumenty i zobaczyć, kto za tym stoi. Głównie byli to studenci Politechniki Lwowskiej, Banderstadt, jak się czasem nazywa to miasto. I były tam też dziewczyny, które skazano na 3 lata, na 5 lat, od 3 do 8 lat. I wyobraź sobie, Bandera dostał karę śmierci. Karę śmierci? Tak, kara śmierci, ale zamieniona na dożywocie. Na dożywocie, Zmienili, tak. I on przecież, słuchaj, a za co mu tak od razu karę śmierci? Co on... bo on był właśnie przywódcą, rozumiesz? A, czyli on już wtedy... Był koordynatorem tego wszystkiego, rozumiesz? I no plus to była akcja pokazowa, żeby inni ukraińscy nacjonaliści nie podskakiwali. Czyli już wtedy polskie władze zdawały sobie sprawę, że ten człowiek ma ogromny potencjał nacjonalistyczny i lepiej go jednak usunąć, żeby nie mieć problemów, tak? Oczywiście, oczywiście. No, myślę, tak jak wielu ludzi myśli, że dlaczego karę śmierci zamieniono na dożywocie, bo w społeczeństwie ukraińskim i wśród nacjonalistów zostałoby to odebrane bardzo radykalnie i podjęliby inne radykalne kroki. I dlatego nie chcieli tego robić. No, rozumiesz, zabijasz jednego z liderów organizacji i co robią uczestnicy tej organizacji, członkowie? Oczywiście, byłaby jakaś zemsta, zrobiliby coś jeszcze, więc ich skazują. I wyobraź sobie, on miał wtedy 25 lat. Rok 1934, proces trwa, wiesz co robili wcześniej. Potem go posadzili i jeździł po różnych więzieniach, zakładach karnych. Na etap Tak, i oto zaczyna się II wojna światowa, a Bandera, ten krwiopijca, w zasadzie musi wszystko zorganizować. w latach 39-41 był w więzieniu, On do 39, 39 więzienie. potem wychodzi na wolność. W jaki sposób? Wyobraź sobie, siedzi w Brześciu, Brześć Litewski, to dzisiejszy Brześć na Białorusi. Siedzi tam w więzieniu, zaczyna się wojna. Już po wszystkim. Są informacje o tym, jak siedział w więzieniu. Urządzał głodówki. Urządzał głodówki. Widzimy przecież, że ktoś może głodować tam. No, przeprowadził 3 głodówki, a jedną nawet przez bardzo wiele dni. Czekaj, te głodówki to była jakaś akcja, czy głodówki typu próżnia, czy co? DP. To rzeczywiście dobre pytanie. Wchodzą do niego po prostu do celi, a Bandera? Nie, on, jakby to ująć, kiedy siedział w polskich więzieniach, nie miał tam normalnego, takiej, wiesz, jakby to ująć sytuacji. Był w karcerach, czyli siedział sam i urządzał głodówki w ramach protestu. No, sam rozumiesz, gdyby on wtedy umarł, to mieliby krew na rękach. Więc był to no, człowiek zahartowany duchem. On był po prostu ukraińskim nacjonalistą. Może to wszystko o nim. Jeśli tak powiedzieć, to ukraiński nacjonalista. I tyle, kropka. To był taki człowiek na 100%. Jeśli wpiszesz w Google ukraiński nacjonalista, to zdjęcia Stepana Bandery są pierwsze. Tak, i tam też głodował, a inni więźniowie, też Ukraińcy, nie wiedzieli, kim on jest. Ale potem, jak sam opisuje, zaczyna się wojna, Polacy rozumieją, że to koniec, Związek Radziecki nadchodzi, Trzecia Rzesza wygrywa. I on zostaje uwolniony. Uwalniają go inni ukraińscy nacjonaliści, którzy tam byli, dowiedzieli się, że on tam jest i oni, krótko mówiąc, autostopem, bo BlaBlaCaru nie było, tak, przez lasy, Czytałem, że było w chaosie. A to wszystko naprawdę było w totalnym chaosie. Nie. Uciekali? Uciekali. Skorzystał z okazji. Tak. No i co? Co robić? Państwo polskie, a właściwie kraj, już prawie nie istnieje. Rozumiesz? I kto by tam wtedy myślał o Banderze? I oni przedzierają się, jadą do Galicji, czyli do Lwowa, a w tym czasie już... w tym czasie część tych terenów była już pod Związkiem Radzieckim. Oni wchodzą. Okupowana przez władzę radziecką. Tak, i tu już jako teoretyk, ideolog, jak sam opisuje, potem chcę przeczytać niektóre z jego myśli. Cała walka
głównie jest już skierowana przeciwko bolszewizmowi, przeciwko ZSRR. I wyobraź sobie, no więc, kiedy nie Polacy odchodzili, kiedy przyszli Sowieci, zaczęli masowo zwalczać tę organizację. Ilu ludzi, którzy nie byli jej członkami, a byli tylko podejrzani, uwięzili. Było ich tam naprawdę mnóstwo. Nie pamiętam dokładnej liczby. A przed odwrotem, kiedy zaczęła się wojna w 1941 roku, tak, Hitler zaatakował Związek Radziecki, to oni wielu tych ludzi rozstrzelali. Tych, co siedzieli w więzieniach, rozstrzelali. Oto. A nasz bohater w tym czasie przedostaje się do Krakowa. Ale ciekawe, wiesz, przez te 2 lata, powiedzmy 2 lata, zajmuje się pracą intelektualną. Dla nas, dla słuchaczy, ciekawe jest to, że on znowu trafia do więzienia. I przez całą drugą Od 39, czyli od roku 39 do 41, Nie, do 41 było normalnie. no mówię, w 41 roku. Tak, tak. A dlaczego? A dlaczego? Tutaj jest w ogóle najciekawszy moment. To jest właśnie najciekawsze. To jest to, do czego odwołują się wszyscy rosyjscy propagandyści. Największy mit i najtrudniejsze pytanie w jego biografii: współpracował czy nie współpracował z nazistami? Bo jedni mówią, że współpracował, inni, że tak, współpracował, ale trzeba rozumieć kontekst tej współpracy. Niektórzy interpretują to jako wręcz obrzydliwy, niski czyn wobec narodu radzieckiego, władzy słowiańskiego, braterskiego, białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, kazachskiego. No, krótko mówiąc, rozumiesz. Tak. Inni mówią, nie no chłopaki, były przecież okoliczności i trzeba zrozumieć, dlaczego tak się stało. Nasza ulubiona rubryka zdrada czy nie zdrada. Opowiadaj, Dziewchen, proszę, co się działo u Bandery z nazistowskim reżimem, dobrze? Działo, Wcześniej OUN się rozpadła, jeśli chodzi o historię. opa, Wcześniej OUN się rozpadła. od razu. W 1938 roku został zabity, w 1938 zabito Jewchena Konowalca w Rotterdamie i zaczyna się rozłam, który już dojrzewał, bo jest młodzież agresywna, rewolucyjna, a byli ci starsi, bardziej umiarkowani, którzy chcieli tam kolaborować. No, może nie kolaborować, a współpracować z III Rzeszą na przykład, tak? I tutaj mówimy o nim, tak? Konkretnie o nim. Bandera niby z nazistami tam. Tak, miał z nimi, no jakby relacje były, a Fanfiki o Banderze i nazistach. były stosunki, to znaczy... Ale on nie jest kolaborantem ani kimś, kto zobaczył o hitleryzm, narodowy socjalizm. To jest moje. A Ukrainę chce po prostu uczynić taką oto nazistowską, powiedzmy, taką kolonią, odciętą od Moskwy, od Rosji. Nie, on jest ukraińskim nacjonalistą i jak sam pisze, nie chcieli wchodzić w żadne układy z III Rzeszą. Chcieli tylko wykorzystać okazję jak Pawło Skoropacki, który chciał wtedy wykorzystać Niemców, bo wyobraź sobie, o Ukrainie nikt wtedy na świecie nie myślał. Nikt. Wszyscy nas po prostu porzucili, bo nasza Ukraina opierała się na niemieckich bagnetach. I niestety kraje europejskie, Francja, Brytania, no i te odległe Stany Zjednoczone Ameryki postawiły na Polskę jako na taką strefę buforową między Związkiem Radzieckim a Europą, a o nas całkowicie zapomniano. Dali przyzwolenie Rumunom i Polakom na odebranie naszych terytoriów. Dlaczego? Bo nie dostrzegali, że istnieje taki naród, taka nacja Ukraińców, która może się tworzyć. I wyobraź sobie, wszyscy mieli nas gdzieś, tak. I nagle Niemcy, tylko III Rzesza. Żeby rozbić Związek Radziecki, zaczyna pogrywać z tymi narodowościami w ZSRR, z Ukraińcami, jako największym potencjałem demograficznym. I rzeczywiście, jak można nie skorzystać z takiej nadziei, by z nimi współpracować? I tak myśleli ukraińscy nacjonaliści, że może, pisali tam listy do Hitlera, on tam też opisywał, że trzeba stworzyć niepodległe państwo ukraińskie. I mówiąc w ten sposób, że jeśli niemiecka Rzesza wejdzie na terytorium Ukrainy i jeśli nie uczyni Ukrainy niepodległym państwem, to będziemy ich uważać za wrogów. I oto 30 czerwca, nie czekając na jakąś tam normalną, pozytywną odpowiedź, zgoda ze strony hitlerowskich Niemiec w 1941 roku uroczyście pod wodzą Stepana Bandery w Lwowie ogłoszono odrodzenie państwa ukraińskiego. Trzeba podkreślić, państwa ukraińskiego, nie Pawła Skoropackiego, które pisze się jako państwo ukraińskie wielkimi literami, a tu państwo ukraińskie i potem państwo małą. Dlaczego? Ponieważ było to odrodzenie państwa ukraińskiego jako ogółu wszystkich państw, które istniały przedtem. Cóż, po pierwsze, jak to widzieli w ogóle ukraińscy nacjonaliści, to przecież było pod wodzą Stepana Bandery. Możemy przecież powiedzieć OUNB, czyli jakby banderowcy.
Bo byli też melnykowcy, czyli ci, którzy pozostali jakby w paradygmacie, tak jak było u Konowalca. I oni przecież nie ogłosili, no nie ogłosili. Ci ogłosili pierwsi, tak? Bo tamci bali się, żeby nie prowokować Niemców. I oni sprowokowali banderowcy. Od razu go wezwali, zaczęli tam wypytywać. To za wcześnie. Mówią, kiedy będzie zwycięstwo, wtedy zwycięstwo Wielkiej Rzeszy. Wszystko jasne, to już wszystko śmierdzi szwindlem oczywiście. Tak i tutaj. Potem zdecydujemy, potem jakoś tam wpadnijcie do nas. Bandera na wolności się nachodził. Potem jak zawsze u Hitlera obiad, godziny poza przyjęciami, krótko mówiąc, to już przerabialiśmy do widzenia. Kiedy zobaczyli Niemców, wielu postrzegało ich jako wyzwolicieli. I oto współpraca, tak? A kto nie współpracował? Przepraszam, Ja nie współpracowałem. Związek Radziecki. Jewgen, ja nigdy nie współpracowałem z nazistami. Nie trzeba rzucać na mnie tego cienia. A oto Związek Radziecki współpracował. Rozumiesz, tak, tak, tak. Oni razem Polskę podzielili. Tak, ta hipokryzja najbardziej wkurza, kiedy oskarżają, no wiesz, Banderę, jego organizację o to, że oni tam gdzieś korespondowali, czy podpisywali nawet jakieś dokumenty z nazistami. A u was tutaj po prostu 2 lata wcześniej ściskaliście się, całowaliście zdjęcia. Tak, Są jakieś zdjęcia Hitlera i Stalina? ależ nie, nie, nie. Oni nigdy się nie spotkali, nie? Nie. Jest zdjęcie symboliczne, symboliczne. Przez swoich pośredników, Symboliczne zdjęcie w Brześciu, gdzie spotkali się radzieccy i niemieccy wojskowi. no Mołotowa i Ribbentropa, ten legendarny. I tam spotkanie legendarne wojskowych, o. Właśnie tak. Oni przyjeżdżali na paradę Niemców do Moskwy. Rozumiesz, to znaczy, no to byli kumple w tamtym czasie. No w zasadzie, dlaczego oni ich faszystami nazwali? A oni przecież są narodowymi socjalistami. A dlatego, że słowo socjalizm. To mnie zawsze ciekawiło. Faszyści to przecież Włosi, a ci to naziści. Naziści, no. Naziści to już powiedzmy tak potocznie, ale to wszystko narodowi socjaliści. A co to oznacza? To są socjaliści. No, do jasnej ciasnej otwórzcie Wikipedię i po prostu przeczytajcie słowa. Macie te same korzenie w nazwach. Och, ile by tam nie było między nimi rozbieżności. Ale to przecież i tak były ideologie totalitarne. I Bandera, który no nie chciał iść na współpracę z Niemcami, a oni sami po prostu ogłosili Ukrainę. I myślisz, że to się spodobało no Hitlerowi? I uważam, że sam Hitler i całe to kierownictwo popełnili wielki błąd. A trzeba było z tego skorzystać. I tutaj on siedzi od 41, mija zaraz tydzień, na początku lipca go znajdują i wysyłają tam do więzienia. Był w areszcie domowym. Recydywista. W Berlinie, potem w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. I jak tam mówili, był tam specjalny blok, a w tym bloku wszyscy byli... Krótko mówiąc, wyobraź sobie, Niemcy okupowały całą Europę. A co zrobić z tymi wszystkimi książątkami, jakimiś monarchami, królami, ministrami, wszelkimi rewolucjonistami? Gdzie ich podziać? A przecież można ich wykorzystać w pewnym momencie. Tak jak chcieli wykorzystać Janukowycza, no nie, że jest legitymowany. Chociaż zdawałoby się, jak można było wykorzystać Janukowycza, a jednak może zdarzyć się taki moment historyczny, że i Janukowycz będzie przydatny. Tak, wyciągnęli tego tam Kariowa skądś, on tam chlał, wyciągnęli go spod Kijowa, gdzieś w Irpieniu znaleźli, a on tam, władza, tak, legitymowana powraca. Co? I tak samo naziści uważali, że będzie można przecież wykorzystać tych ludzi, dlatego jak to mówią, no, w ramach więzienia, w ramach obozu to były strefy VIP. Nie pracowali od rana do wieczora na przykład, przy ciężkich robotach aż do śmierci. Mogli im dać tam na cały dzień jakieś nowe buty wojskowe, które tam testowali. I na nich testowali. Cały dzień musicie w nich chodzić. Po błocie, po szkle i tak dalej, no tak to było. I tutaj wyobraź sobie 41, 42, 43. Przecież on do 44 roku przebywał w obozie koncentracyjnym. Jak można oskarżać o nazizm człowieka, który spędził 3-4 lata w nazistowskim obozie? A myślę, że to logika wszystkich Moskali, tej niewolniczej mentalności. Powiedz im cokolwiek, że Bóg jest rosyjski, to będzie rosyjski. Czekaj, Stalin? stop. To nie tak? Rozumiesz, po prostu podajemy to w wątpliwość. Tak samo przecież no, Stalin, ojciec narodów. Kurde, oj, przepraszam. Wszystkich rozstrzelał, wywołał wielki głód, ojciec narodów, a ludzie na to ojciec narodów, rozumiesz? Żenia. Zastał kraj z prostym, tradycyjnym, drewnianym pługiem, a zostawił z nukle, Z fabrykami z bombą atomową na moment. No Boże, no to tylko parę milionów ludzi, panie. i ile tam Żeby był Moskwicz, no to proszę bardzo. kilkadziesiąt milionów w gułagach.
te same obozy koncentracyjne. O Boże, to dla panie. Dla lodówki, żeby był Dniepr, dobra lodówka. To tylko drobnostki. Ale on popatrzył u innych i czegoś takiego nie ma. No tak. Po prostu super chorobliwa logika, oczywiście. Śmiejemy się z tego, ale to... Nie, to straszne. Również ważny akcent. Jego bracia, O tak. jego siostry, miał ich tam przecież też jak zawsze w tamtych latach po 6, 5, 8, 9, nie wiem ilu braci i sióstr i oni wszyscy też zostali zamęczeni. Jedni w nazistowskich, inni w radzieckich obozach. Cóż, brat Wasyl w Auschwitz. O tak. Potem jego młodszy brat został aresztowany przez Niemców. Rozstrzelany gdzieś tam pod Chersoniem. Ojciec przez Sowietów w Kijowie. Sowieci zabrali jego siostry. I dokąd? Syberia. I on właśnie siedzi w obozie koncentracyjnym, tak? Czy dobrze rozumiem? Potem go wypuszczają. I po co? A tutaj dla hitlerowskich Niemiec po prostu strategicznie. No tak, wiesz, pomyśleli racjonalnie. Potrzebujemy ruchów narodowych i wyciągają Banderę z więzienia. I mówią mu, chodź jednak z nami współpracować. Urządziliśmy tu Komitet Wyzwolenia Narodów Rosji, który był pod Własowem. A Własow to radziecki generał, który tam trafił do niewoli, przeszedł do III Rzeszy. I właśnie stworzył tę Rosyjską wyzwoleńczą ROA. RO. I Niemcy chcieli stworzyć na bazie ROA, no jakby na bazie Własowa jako lidera, wszystkich ukraińskich nacjonalistów pod jedną komendą. Bandera mówi, to nie nasza droga. On odmawia. Wyobraź sobie, człowiek siedział w więzieniu, a tu mu mówią, że możesz kimś zostać, że tak powiem, w oczach Niemców. Ale on odmawia. To wiele mówi o zasadniczości i o ideowości każdego człowieka. Tak. I dlatego na Ukrainie go wyidealizowaliśmy, że tak powiem, jako bojownika. On i jest bojownikiem. Naprawdę, on do końca ostatniego, on jest całkowicie oddany Ukrainie. Tak, on na emigracji chciał tam też walczyć, ale mówią mu, wyjedź tam pisz, bo on jest mózgiem, on jest po prostu takim mózgiem, ideologiem, teoretykiem. Ale przecież u nas problem polega na tym, że te jego sprawy, które teraz widzimy, tak, siedział w więzieniu, wychodzi, widzimy przecież, że on wcale nie walczył, w UPA nie był. A wielu ludzi, no jak w piosence Ojciec nasz Bandera na przykład, myśli, że on i walczył, i tam siedział, i może z Niemcami współpracował, ale dla Ukrainy przywrócił tam ukraińską niepodległość i tak dalej. Przypisują mu tam bardzo wielkie takie siły, wiesz. A z powodu tego, że Rosja, Moskwa go zdemonizowała. Wszystko, co demonizuje Moskwa, my wszystko przyjmujemy. Ale jego musimy przemyśleć na nowo, przede wszystkim jako ukraińskiego nacjonalistę, ideologa, teoretyka, bo on pisze bardzo wiele ciekawych rzeczy. I właśnie wtedy miał czas, żeby pisać, myśleć, siedząc w więzieniach. Kiedy wychodzi na wolność, zaczyna prowadzić walkę. Walkę, ponieważ z Rosjanami nie może być żadnej rozmowy. Szczególnie istnieje radykalna forma przejawiania się takiego imperializmu. To Związek Radziecki. I właśnie w tym czasie przebywa tam na emigracji. I chciałbym porozmawiać o jego ideach. Jeśli poczytać jego myśli, to są to w rzeczywistości prorocze słowa. To podręcznik na przyszłość, jak należy postępować z Moskalami. Chciałbym przeczytać taki fragment. Proszę. Bo na czym polega jego proroctwo? Cóż, jakie proroctwo? Ostrzeżenie. Teraz mówimy, że Ukraina, jeśli Moskwa, Rosja przegra, to się tam rozpadnie. Co powinniśmy zrobić? To wszystko Bandera już opisuje. Wojna się kończy. Rok 1945-46, prawie koniec. Co on pisze? Dziś Ukraina w międzynarodowym układzie sił jest niczym wulkan rewolucji wyzwoleńczej, którego nie można ani ugasić, ani zdusić. To znaczy, to taki zabieg psychologiczny. Nasza walka trwa nadal. To źródło nieustannych wstrząsów w nienaturalnej strukturze politycznej na wschodzie Europy. Ukraina to ta nieprzejednana siła, która walczy przeciwko każdemu najeźdźcy, przeciwko każdemu zniewoleniu. Działa wyłącznie według własnego prawa, dążąc nieugięcie do zjednoczonego, suwerennego państwa ukraińskiego. W najcięższych warunkach Ukraina nie tylko kontynuuje walkę, ale żyje własnym życiem w podziemnych strukturach państwowych. Naród ukraiński toczy nie tylko własne boje, staje się dziś ośrodkiem, organizatorem i siłą przewodnią wspólnego frontu antybolszewickiego wszystkich narodów. I co najważniejsze, Ukraina to historyczny grabarz moskiewsko-bolszewickiego imperializmu, ucisku i przemocy, a zarazem pionier nowego ładu. Na ruinach ZSRR, ładu wolności i sprawiedliwości w relacjach między wolnymi narodami i ludźmi. Taka jest historyczna misja Ukrainy, taka jest jej faktyczna dzisiejsza rola.
I zgodnie z tym zdobywa sobie pozycję na świecie. Runda kompletna. Rozumiesz to? Grabasz. Jak to tam było? Przeczytaj jeszcze raz. Historyczny grabarz moskiewskiego imperializmu. Cóż, bolszewickiego imperializmu. Chcę, żebyśmy teraz, krótko mówiąc, tylko tak się nazywali, że wszyscy jesteśmy historycznym grabarzem moskiewskiego imperializmu. Dlaczego tak? I co my teraz mówimy? Teraz każdy na TikToku, nie wiem, snuje takie myśli. Przed wojną na pełną skalę nic takiego nie mówiono, a tu się zaczęło. Ukraina przetrwała, a Imperium Rosyjskie, no Imperium Federacja Rosyjska, Moskwa nadeła się, nie dała rady, pękła, a historia mówi nam, że kiedy to imperium się nadmuchuje, to potem pęka i się rozpada. A Ukraina spośród wszystkich tych zniewolonych narodów jest największa demograficznie i ma większe możliwości do walki, stając się liderem tego ruchu. Fajnie się na to patrzy na takich zdjęciach, no na wizytówkach można powiedzieć, na plakatach UPA, OUN. Oni idą, narysowane więzienie i napisane ZSRR, Więzienie Narodów. I to bardzo ważne. ZSRR. Oni wszyscy piszą SSSR, mówią nie Związek Radziecki, a Sowiecki. I Stepan Bandera nigdy, no czasem używa radziecki, ale mówi bolszewicki sowiecki związek. Dlaczego tak? Bo Rada to ukraińskie słowo. I Ukraińska Republika Radziecka, no socjalistyczna, sprawia wrażenie, jakby była nasza, unikalna, no taka narodowa. A to była w zasadzie wielka DRL, zwłaszcza po Hołodomorze. Tak, tak. W rzeczywistości tak było. I dlatego mówić radziecki to jakoś nie pasuje. Mamy przecież Radę Najwyższą, Rady Kozackie się zbierały. Rada Kozacka. Tak, i dlatego to jakoś nie gra. I jest tu wiele porównań, jak grabarz. Potem oto mówimy o Rosjanach. Tak, tam Rosjanie na noże, tak, no, ojciec Bandera znów tam przyjdzie. Rosjanina na gałąź. Tak, Rosjanina na gałąź. Lakoniczne wyrażenie to pochodzi jeszcze od ludu z XVI, XVII, XVIII wieku. Dziękuję Ci Boże, że nie jestem Rosjaninem. Nie rozumiałem tego. Myślałem, co to za powiedzenia u nas. A teraz myślę, jacy oni są tępi. I myślisz, dziękuję Ci naprawdę Boże, że nie urodziłem się tam. Gdzieś, jeśli istnieją inne życia, zapracowałem na to, by urodzić się w Ukrainie. I to wielki zaszczyt żyć z tymi ludźmi, tutaj na tej ziemi. I oto Bandera mówi, dlaczego nie ma wspólnego języka. Mówi o Własowcach, o rosyjskiej opozycji wobec bolszewików. Mówi, nam z nimi nie po drodze, bo oni wszyscy są imperialistami. Choć są przeciw związkowi bolszewickiemu, w naturze po prostu nie ma Rosjan, którzy nie byliby imperialistami. Oni po prostu, jak powstawała średniowieczna Moskwa, tak to zostało stworzone. I on ostrzega, że wszystkie narodowe ruchy rewolucyjne nie powinny współpracować, jeśli współpracować z tymi siłami opozycyjnymi wobec bolszewizmu, by obalić Związek Sowiecki, a w tym przypadku możemy powiedzieć, by obalić Federację Rosyjską, współpracować to tylko tam, gdzie możemy mieć punkty styczne, powiedzmy. Ale oni nigdy nie będą walczyć o inne narody. I dlatego nie chciał wchodzić do Komitetu Własowskiego. Tak samo co on mówi. My mówimy, że teraz Ukraina, uważamy, że gdy Ukraina wygra i Rosja może się rozpaść, to pomoże Białorusi obalić Łukaszenkę, bo on żywi się z Kremla, tak? Wszystko zależy od Ukrainy. Bandera też to mówi, że to Ukraina ma wiodącą rolę w przywracaniu porządku w Związku Sowieckim. Czyli Ukraina daje ludziom wolność, chociaż ideę wolności między ludźmi i między narodami. A teraz co? Ukraina to trend? Jak zaczęliśmy na początku i przyjdzie czas, kiedy jeden powie sława Ukrainie, no, a tysiące odkrzykną herojam sława. I jeśli to on powiedział, a jeśli nie on, ktoś wymyślił, nieważne. To już nie. Ale wyobraź sobie, że teraz tak jest. Kiedy jako dzieciak biegałem tu po Sumach i z chłopakami organizowaliśmy taki ruch narodowy, krzyczeliśmy te wszystkie hasła sława Ukrainie, bohaterom sława, sława narodowi, śmierć wrogom. Byliśmy z czerwono-czarnymi flagami, podchodziła milicja. To było jeszcze za Janukowycza. I jak ludzie na to patrzyli? A banderowcy to naziści. A ty mówisz sława Ukrainie. A co tu mówić? U nas w centrum miasta wisi czerwono-czarna flaga. Teraz tak. Tak. I ile to razy ją tam zdejmowali, przywracali, wandalowie coś tam z tymi napisami robili. No, wiesz, to była taka ostra, kontrowersyjna kwestia, krótko mówiąc. A po 2014 roku każda dziewczyna, każdy, kto się nigdy nie interesował, już zna sława Ukrainie. A teraz stało się to dla nas czymś świętym. I jeśli od 2014 do 2002 był posmak, Tak. tam po co ten patriotyzm, to całe wyszywatnictwo, to teraz po inwazji na pełną skalę sława Ukrainie jest po prostu jak dzień dobry. No,
Nie znajdziesz już człowieka, który by się na to krzywił. To hartuje, to jednoczy ludzi. Te hasła jednoczą ludzi. Cokolwiek by nie mówić, wszystkie te reżimy totalitarne, które powstawały, miały swoje hasła. Jak owoce, ta fraza dojrzała. Tak. Właśnie teraz ma ona głęboki sens. Ma swój sens. I Stepan Bandera mówi, że Ukraina ma taką właśnie wiodącą rolę. No, zobaczmy, co tu jeszcze ciekawego mamy. A, przy okazji, to się nazywa Perspektywy ukraińskiej rewolucji. I to są jego artykuły, które pisał do gazet pod różnymi pseudonimami. No, na przykład można spojrzeć. W polityce narodowej Chruszczow idzie śladami Stalina. Myśleli, że będzie odwilż. Mądrzy ludzie mówią teraz, że zwycięstwo Ukrainy i powrót do granic z 91 roku nie zapewnią nam pełnego bezpieczeństwa na przyszłość. Na przyszłe 10, 20, niech będzie 30 czy 50 lat. Rosja ma zasoby demograficzne, ten swój głupi naród, który zawsze pójdzie na wojnę i po prostu no, mają te zasoby. I nie odczepi się od Ukrainy, bo to leży w naturze, w samej naturze tego imperium, W naturze. w naturze, w otaczającym nas świecie przyrody dookoła nas. To leży w naturze tego narodu. To właśnie chciałem powiedzieć. Tak, trochę mnie to wybiło. O, i mówią, że potrzebujemy wolnego, silnego Kazachstanu, potrzebujemy, żeby Białoruś się odczepiła, no żeby się oddzieliła. I ktoś mówi, że tam Tatarstan powinien być wolny, narody Kaukazu powinny być wolne. Chodzi o to, żeby Rosja stawała się mniejsza, bardziej rozdrobniona i żeby się rozpadła, by nie było kolejnych wojen. I Bandera pisze dokładnie to samo. Mówi, gdyby na przykład Ukraina jako państwo oderwała się od Imperium Rosyjskiego, a Kazachstan czy narody Kaukazu pozostały w jego składzie, oznaczałoby to, że suwerenność narodu i państwa ukraińskiego jest w ogromnym niebezpieczeństwie ze strony moskiewskiego imperializmu. Dlatego stan, w którym Ukraina stała się wolna, a inny zniewolony przez Moskwę naród pozostał w składzie imperium, należałoby uznać za nieosiągnięcie pełnych celów, ale za etap do nich. Stanem chwilowego wytchnienia w walce, pauzą, jak on to pisze. Kurczę, no krótko mówiąc, doszedłem do tego, że Szewczenki, Bandery, tych wszystkich ludzi, których wcześniej czytaliśmy i wydawało nam się, że są nieaktualni i piszą o jakichś niezrozumiałych rzeczach, musimy teraz słuchać do oporu, bo właśnie ta cała zmarginalizowana grupa społeczna, z naszego punktu widzenia, z mojego punktu widzenia, zmarginalizowana grupa społeczna, Typowa margarynowa. która krzyczała, że trzeba kurczę cisnąć do końca, będzie wojna, co wy ogarnijcie się. A ja chodziłem i mówiłem, jaka wojna, XXI wiek, to będzie zamrożony konflikt, dajcie spokój, a jednak to oni mieli rację. Oto Stepan Andriowicz Bandera. Więc skoro napisał, że trzeba doprowadzić tę sprawę do końca, to nie mamy prawa, gdy już odzyskamy nasze granice, zatrzymać się tylko na tym. Nie mówię, że mamy brać broń i iść wyzwalać Kazachstan. Chodzi o to, że trzeba być czujnym. Rozumieć, że to jeszcze nie koniec. Tak, to przestroga, jak może być w przyszłości. Dlaczego? Bo no, geopolityka. Taka jest nasza geopolityka. Istniejemy, no to jest nasz kraj, nasze państwo. Żyjemy tu od wieków, od tysiącleci na tej ziemi. I sąsiedzi są ci sami. Polacy obok nas żyją. Zatem, a imperium, Moskwa, zawsze pozostaje taka sama. Dlaczego nie rozumieliśmy Szewczenki? Dlaczego nie rozumieliśmy Bandery? Bo dla nas to było kiedyś dawno temu, gdzieś tam daleko. Ale teraz, jak mówiłeś, trzeba to doprowadzić do końca. Być odpowiedzialnym, musimy być odpowiedzialni przed wszystkimi minionymi pokoleniami. Ludzie walczyli, a my przed zwykłymi chłopami, których zagłodzono podczas wielkiego głodu, po prostu zabili ich głodem, rozumiesz? Wyobraź sobie ten koszmar. Jest tam kilku, mężczyzn, mogą gdzieś znaleźć broń, ale jak długo można stawiać opór tej ogromnej maszynie represji z jej zasobami? No, będziecie się tam w jednej wiosce ostrzeliwać. Miesiąc, dwa, no i tyle, rozniosą was. Poczytajcie tylko o skali zamęczonych ludzi. Podczas Wielkiego Głodu zginęło od 5 do 10 milionów ludzi. A dlaczego? Przecież wyobraź sobie to cały kraj. Przecież oni mogli urodzić kolejnych ludzi. A nie narodzeni. Podwoje, troje to są straty rzędu 20 milionów. Zatem Ukraina ze swoim terytorium, pierwsza, druga wojna światowa, wielki głód, powinniśmy mieć populację rzędu 70-80 milionów jak Niemcy. Wyobrażasz sobie, a teraz my, jeszcze kryzys demograficzny, wymieramy. Mimo, że jesteśmy większym krajem niż Niemcy, prawda? No dwukrotnie, jesteśmy 2 razy więksi. I dlaczego ich nie rozumieliśmy? Bo ludzie nie wierzyli w Ukrainę. Do 2014 roku, mam na myśli masy ludowe nie wierzyły.
Po 2014 roku też za bardzo nie wierzyli. Był patriotyzm, nawet teraz taki jest. Mam na myśli to, co widziałem. Może to będzie reklama takiej wódki, wódka Bajraktar z naszą flagą narodową, czyli Bajraktar i namalowany. Wyobraź to sobie, wódka Bajraktar. Cóż, to szarowarszczyzna. To szarowarszczyzna, to debilizm, to dewaluacja naszych symboli narodowych. Rozumiesz? I to jest niewłaściwe. A teraz pojawiło się więcej jakościowego patriotyzmu. Cóż, mimo że pozostaje to, wiesz, takie prymitywne, koszulka od pępka dotąd, tam wielki tryzub, jakbyś musiał to pokazać. Rosyjski okręcie wojenny. Tak. Rosyjski okręcie wojenny, Putin chuj, kurczę, no to jest fajne. To naprawdę świetna fraza, po prostu niesamowita historia. Nie, przecież ona ma sens. Ma taki sens, no cóż, pewnie było jej pisane, żeby stać się taką popową. Tak, żeby trafić na każdą poduszkę, na każde majtki. No już, przepraszam, krótko mówiąc, minie czas. Myślę, że to trochę ostygnie i ta fraza się wykrystalizuje. To po prostu dziedzictwo naszej historii. Po prostu do czego zmierzam? Jest ten patriotyzm, kiedy ty, okej, dobrze, jakiś tam futbol tutaj, a jest rzecz, że uświadamiasz sobie swój naród, swoją nację, która tworzy się przez wieki i to jest unikalna kultura. I ludzie, którzy o tym opowiadali, ktoś mógł tam o banderze komuś coś powiedzieć, wszyscy na to, no co ty zaczynasz, no co ty zaczynasz. Ukraina to skorumpowany kraj, biedny kraj, wszyscy chcą wyjechać do Europy. Osobiście znam ludzi, kurczę, no to dziesiątki osób, pytałem ich w Sumach wcześniej, typu jak wam się podobają Sumy, jak wam, a ja chcę wyjechać, chcę wyjechać. Ktoś chce wyjechać, najpierw tam wyjechać, tam na kolana, oj, na kolana wstać, z kolan wstawać, typu potem coś robić. Takie tam, dobrze, ale mało ludzi słyszałem, są tacy, są, mówią tak, chcę wyjechać, pożyć, ale nie mówią w negatywnym aspekcie o Ukrainie. Kiedy zaczęła się wojna na pełną skalę, wielu ludzi, którzy wcześniej nie doceniali wartości swojego państwa, swojego kraju, nagle stają się patriotami. To po prostu uczucie do ojczyzny, nie racjonalne podejście, a emocjonalne, bo to jest mój dom. I oto zwracamy się do naszych ludzi, postaci historycznych. My do Szewczenki, ty poczytaj Szewczenkę. Właśnie teraz Kochajcie się, drogie czarnobrewe dziewczęta, lecz nie z Moskalami. Wrogą złą i okrutną krwią wolność naszą skropcie. i rozumiesz, kiedy w Izumie czy gdzieś oni tam nakleili swój debilny baner, nasi wojskowi go zdejmują, a tam właśnie Szewczenko i te słowa. Jak to się rymuje, słyszysz to? Tutaj teoretycznie to spokojny człowiek, bo byli inni nacjonaliści, ich prace to dość proste, ale czytasz i myślisz, kurczę, Bandera, jaki ty byłeś mądry. Jakim byłeś mądrym ideologiem, że teraz to jak podręcznik w zasadzie można poczytać i zrozumieć. Dalekowzroczny. Dalekowzroczny. Trzeba to zrozumieć. My teraz mamy internet, podobne podcasty, historyków, docentów, którzy występują z seminariami, wrzucają to na YouTube. Naszą opinię sformułować jest o wiele łatwiej. To znaczy, możemy znaleźć ten patriotyzm w książkach, w wideo, rozmawiając ze sobą, rozumiejąc kontekst tego, co się dzieje. On tego wszystkiego nie miał. Czyli mamy go już jako fundament do tego, by czytać i rozumieć. On przecież nie miał Stepana Bandery. Więc grzech nie korzystać z fundamentu. Wiesz, chcemy zbudować dach, a tu już przed tobą jest fundament. Wiesz, co dla siebie zrozumiałem? Że Stepan Andriowicz Bandera, mimo że u kogoś może powstać wrażenie, jakoby to była jakaś przeceniona postać, albo być może u kogoś wciąż pozostaje wrażenie o tym człowieku jako o jakimś tam pomocniku nazizmu, kolaborancie Hitlera itd., itd. Wszystko, co od ciebie usłyszałem, wszystko, co mi teraz przeczytałeś z tej książki, prowadzi do tego, że to po prostu legendarna postać. To podstawa podstaw, to niesamowicie konkretny gość. Przejdźmy tak szybko dla ludzi przez cały nasz podcast. Człowiek, który urodził się na zachodzie Ukrainy w rejonie kałuskim, w rodzinie księdza. Będąc młodym człowiekiem, już wykazywał zainteresowanie działalnością rewolucyjną. On, Do patriotyzmu. W duchu patriotycznym. kiedy miał 20 lat, dołączył do organizacji ukraińskich nacjonalistów. W latach 30. brał udział w organizacji zamachów terrorystycznych. Cóż, terrorystycznych, znowuż z punktu widzenia Polski, a z naszego punktu to po prostu akty wyzwoleńcze. Rewolucyjnych. Tak. Wyzwolenie od katów. Powiedzmy to tak. Został skazany na karę śmierci, a następnie Ułaskawiony na dożywocie. w 1939 roku wykorzystał chaos początku II wojny światowej, uciekł z Brześcia. 2 lata zajmował się, jak powiedziałeś, działalnością intelektualną. No jak intelektualną, tak i praktyczną. I w 1941 roku, kiedy otrzymał wyjątkową i niepowtarzalną szansę skorzystania ze współpracy z reżimem nazistowskim, po to, by w przyszłości ogłosić Ukrainę niepodległą,
zaczął z nimi komunikację i w 1941 roku, kiedy Niemcy przyszli na Ukrainę do Lwowa, on 30 czerwca ogłasza Ukrainę niepodległym państwem. Niemcom się to nie spodobało i właśnie za swoją postawę, właśnie za to ogłoszenie państwa ukraińskiego niepodległym, on, kolaborant, nazista, faszysta, w ogóle całym gównem oblany, Prawdziwy krwiopijca. przez rosyjską propagandę on na 3 czy nawet 4 lata zostaje skierowany do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Tak, w ogóle niesamowity kolaborant nad kolaborantami. Po prostu marzę o takiej kolaboracji z kimś, żebym się z kimś zbratał, a mnie na 4 lata do obozu koncentracyjnego wsadzili. W 1944 roku Niemcy go wypuszczają, chcąc wciągnąć go do współpracy z Własowem w ramach czego tam, jak to się nazywało? No tam Komitet Wyzwolenia Narodów Rosji, czy jakoś tak. Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji. Cóż, żebyście rozumieli, Bandera odmawia współpracy Rosjanami. Zrozumiałem. Z Rosjanami, a nawet z nazistami. nawet z tamtej strony i szczerze mówiąc z nazistami, jak rozumiem, aż do swojej śmierci. W 1959 roku zajmuje się działalnością teoretyczną, A, bo oni tam mają pisze książki, zbiory swoich artykułów. artykuły. W 1959 roku przez radzieckiego agenta KGB Wiesz, piszą radzieckim, sowieckim agentem KGB, a trzeba przecież powiedzieć, że on też był Galicjaninem, rodakiem. Staszyński. Staszyński. Tak. On, cóż, jeśli poczytać biografię Staszyńskiego, rozumiesz, że on prawdopodobnie nie zabił go dlatego, że był jakimś tam super ideowym komunistą i tak dalej. Ale to, że go też szantażowali, tam rodzina na przykład, tak, zmusili go do tego. I wyobraź sobie, no musiał to po prostu zrobić. On przecież potem uciekł do Niemiec i sam o tym wszystkim opowiedział. Zabójca Bandery ma potem bardzo smutną i poruszającą historię. On 8 lat, a potem Miał żonę. Niemkę. Niemka zaszła w ciążę i ponieważ jej mąż pracował w KGB, jego przełożeni, czyli wyżsi rangą oficerowie tej radzieckiej służby specjalnej, kazali żonie dokonać aborcji. I po tym zaczęli już planować ucieczkę ze Związku Radzieckiego. Dziecko zmarło, nie dokonali aborcji. Po prostu, jak rozumiem, albo poronienie, albo coś się stało. I no, krótko mówiąc, w rezultacie ten, jak mówisz, Staszyński tak wyemigrował. Staszyński wyemigrował. Do Ameryki. Nie, on cóż, najpierw do Niemiec, potem do Ameryki, gdzieś tam był, tak? I rozumiesz też, no, w swoim domu, to znaczy w tym bloku, gdzie mieszkał Bandera, został właśnie zastrzelony trucizną z pistoletu prosto w twarz. I znaleźli Banderę, jeszcze żył, ale no, to tyle, nie dojechał. I dlaczego Bandera został zabity? I mówisz podstaw. Kiedy mówiłem o przewartościowaniu roli Stepana Bandery, trzeba, cóż, to moja subiektywna opinia, bo jest wiele postaci historycznych i nie bardzo lubię, gdy kogoś wywyższa się ponad miarę, a o innych się zapomina. I Banderę trzeba postawić na równi jako jednego z najważniejszych. Trzeba mówić o Jewchenie Konowalcu, trzeba mówić tak samo o Romanie Szuchewyczu na przykład, o innych bojownikach, ideologach, teoretykach, którzy to robili. Bo przecież, cóż, myśli Bandery to w zasadzie także ich myśli, oni wszyscy tam współpracowali. I po trzecie to, cóż, w zasadzie ikona, ale jak mówi wielu historyków i ludzi, którzy się tym interesują, Bandera nie może być tym, co jednoczy wszystkich Ukraińców. I wokół Ukrainy, ściślej mówiąc, dlaczego teraz nie mówimy o Moskowii? Nasi sąsiedzi Polacy. Trochę tam Słowacja, tam inne kraje, cóż, bardziej Polacy. Polacy przymykają na to wszystko oczy, bo to historia, ale teraz mamy przynajmniej normalne kierownictwo, które to rozumie. A wyobraź sobie, kiedy był Janukowycz, profesor. Polacy ile. Ciągali Ukrainę za tę rzeź wołyńską, a my niczym nie odpowiadaliśmy. Nie stworzono tam żadnej normalnej komisji historycznej do zbadania tego faktu, żeby przeprosić i poprosić o wybaczenie również, tak, żeby oni przeprosili, żeby to było wzajemne. Polacy wychodzili naprzeciw, tak, oni trzymali się swojej linii. Rzeź na Wołyniu i tak dalej, tutaj dochodzi UPA. My im mówimy w kontrze, wasza Armia Krajowa, gdzie w ogóle nas zniewalaliście. Tak się nie rozmawia, rozumiesz? I z nimi można się dogadać, z nimi można o tym porozmawiać. I kiedy była ta kwestia, że on został bohaterem, to przecież nie spodobało się ludności u nas, która ma w głowie Związek Radziecki, no tak, Bandera, jak to mój dziadek walczył, postać niejednoznaczna. A Polacy też, jak to? Przecież oni tu rżnęli i zabijali. Dlatego trzeba pokazywać więcej prawdy. Tak, walczyli ze sobą, ale takie to były czasy. I dlatego Bandera to dla nas czysto wewnętrzny, powiedzmy, taki bohater, tak? Pokazywanie go tam Polakom, to postać niejednoznaczna, czyli rozumiesz, no to jest historia.
Cóż, kwestia w tym, po co mamy go pokazywać Polakom. Dla nas najważniejsze to dla siebie, żeby znaleźć oparcie. Tak. Tak. Chwała Ukrainie. Chwała bohaterom.